No witam na ścieżce Nordic White West. To jest fantastyczne, wiecie? To jest fantastyczne uczucie, żyć wolno, w wolności. To nie oznacza, że żyć wolniej. Żyć w ekspresji, żyć w pięknym potencjale. Uwielbiam to takie wzdychania. To nie są wzdychania jakieś zmęczenia, to są wzdychania takiego odpuszczania. Zapnę się bardziej. Powiem wam, że tematem tego filmu będzie wolność. Ja powiem wam, jak ta moja rola w tym świecie, jak odnalazła wolność. Jak zobaczyłem, że jestem twórcą, a nie ofiarą. Jak uczeń przerósł mistrza. Jak w tej ciszy odnalazłem moc. Tak naprawdę sama się odnalazła. Ona tam była. Ja na początku, jak tam wchodziłem, to czułem się niekomfortowo, bo wchodziłem tam z umysłem. I on czuł się niekomfortowo. Mówi, wychodzimy stamtąd. Weź, zrób coś innego. Weź. Coś tam ważnego. Idź, popracuj więcej. Bo coś ci ucieka. Bo coś stracisz. Uwierzcie mi, że teraz jak wszystkie kurtyny iluzji opadły, przepięknie, to wiecie co? To jak przychodzi aktor na scenę, tak jakbyście siedzieli w teatrze, albo lepiej wam powiem, bo można z tego zrobić kabaret. Kurde, jakie to wszystko jest proste po tym wszystkim. Od razu można zrobić biznes, nie tworząc 1000 godzin praktyk. Od razu masz... To jest... Wow. O. Ale powiem wam, że na przykład mam talent. Teraz ja widzę tak tą rzeczywistość, że jestem w tej ciszy w sercu i widzę tą niby rzeczywistość, która mi się jawi tutaj pięknie. I wchodzi taki aktor. I, i to jest najfajniejsze, że przed tym jak wchodził, to w tym awatarze wow, wszystko chodziło, tańczyło i tak dalej. A teraz stało się coś magicznego. I co się stało? Stało się to, że widzę, jak ten aktor wchodzi na scenę, ale on nie wie, że ma taką tabliczkę, 2 patyczki z tyłu, nad głową jest kartka. Z całych sił chcę cię przestraszyć. Chcę cię zezłościć. Chcę zagrać tak, żebyś żebyś żył w dualizmie, żebyś się bał, żebyś się martwił. Żebyś w tej chwili wykreował strach i dostaniesz go więcej. I po prostu to jest takie śmieszne, że po prostu dajesz mu wygrać, dajesz mu największe noty. A w ciszy to ty wygrywasz, ale tu nie chodzi o wygraną, o przegraną. Dlatego, że
Bóg, źródło, czy ja jestem, nie jest czymś oddzielnym od tego serca, od tej istoty. Wyrażam się przez miłość. Nie ma żadnej religii, to jest najpiękniejsze. Wow. O Jany, to jest piękne, wyciągać się na filmy. Kiedyś moimi mistrzami była Klaudia Pingot, Bartek Indygo, Coach Mike, rozwój osobisty, Gracjan i wielu innych. Teraz nie boję się tej ciszy. Ja z nią tańczę. Czytam ją. Uwierzcie mi, że wczoraj uderzyła mnie taka duża dawka inspiracji, że byłem chyba do 1:20 w nocy. Jak nie dalej. Nie wiem, jaki jest dzień. Nie wiem, jaki jest rok. Ale wiem, co jest wolnością. Wow. Komunikuję się z tą mewą, która przelatuje tutaj. Poznajemy się. Uwierzcie mi, że wczoraj miałem 2 takie testy, gdzie w awatarze pojawił się lęk. Nagrałem nawet o tym film. O tym. I powiem wam, że co zrobiłem? Byłem w takim fajnym flow. To chyba był taki ostatni deadline takiego rozpoznania gry, rozpoznania tej iluzji, i doświadczenia tej byciu, sercu, miłości. Ej, ja też jestem z tobą. Burczy mi w brzuszku. Uwielbiam zmieniać tematy. Wow, myślałem, że jak zrobię jakiś twardy no jakiś twardy temat, no to mam się go trzymać, bo jak zejdę, to mnie źle ocenią. Albo nie będę sobą, ale ja kocham freestyle, kocham te kocie ruchy. Kocham płynąć, tak jak energia. Nie lubię stałości. Uwielbiam tą boskość w tańcu. Dzielę się nią z wami. Taki zwykły Jasiek, bez imienia i nazwiska. Już 3 posiłki zjadłem z mięsem i czuję się dziwnie. Mój żołądek tak jakby protestował. Co ty robisz? What are you doing? Potrafię czytać. Ze wszystkiego już. Skasowałem zdjęcia ze swojego życia. I normalnie część tego imienia i nazwiska i PESEL-a zniknęła. Wygumkowałem tożsamość. Nie ma pamiątek, nie ma przeszłości i zamiast poczuć lęk, ból, to poczułem wielką radość, wolność. Okej, to zacząłem robić tego więcej. Bo wiem, jak działa umysł w oddzieleniu. Czyli im bardziej go boli, to robię. Bardziej go boli odpowiedzieć miłością, to robię. Im bardziej widzę, że czasami chcę coś ocenić, ale jestem w tym, bez oceny, miłości. Wczoraj wszedłem do fiordów
wykąpać się i w takiej pełnej akceptacji było tak ciepło. Wow. Opowiem wam, jak zmanifestowałem te ciepło. To było najfajniejsze. Siedziałem tu na tym tarasie. Ej, przyłączasz się? Chodź do mnie tutaj. Chodź, przyłączysz się do filmu. Ale... tak właśnie przemawia cisza. Tak właśnie, to jest język Boga, język miłości. Ja więcej się komunikuję w tej ciszy i oglądaniem tej mewy, niż w tym temacie, którym chciałem wam przekazać. Tak jakby wszystko się rozpuściło. Nie ma tematów, nie ma... Ale wracając do tej fajnej sceny z tego Mam talent, to naprawdę mają talent ci aktorzy, którzy wchodzą teraz na tą scenę, w której ja jestem i którzy chcą jeszcze coś tam ugrać, gdzieś tam ściągnąć te światło. I tak naprawdę zauważyłem, że tu nie potrzeba mieczy, tarczy, po prostu świecisz i to... To tak jakbyś jesteś w ciemnym pomieszczeniu, na przykład na tej ciemnej scenie, czy tam siedzisz nawet w tym kinie, jest ciemno i coś cię straszy, ale jak zapalasz światło, to ten taki scary movie, który wychodzi, albo gdzieś tam jest za zasłoną, próbuje cię przestraszyć, a ty widzisz jego buty i się śmiejesz. się śmiejesz z tego, że to już nie ma tego horroru, tylko jest no nie komedia. Dlatego to jest czarny humor, czy tam czarna komedia. Ojej, jak już jeszcze odchodzą takie te przez ciało przemawia, takie troszeczkę przeziębienia, tak z wczoraj. chyba jeszcze coś ucieka, to się uwalnia. Ja po prostu nie oceniam, akceptuję już, że coś przychodzi, jakieś przeziębienie czy coś. Nie masz, o kurde, dobra, szybko jakieś tam leki i tak dalej. Piję wodę z cytryną z samego rana. Albo jem troszeczkę kapusty kiszonej z samego rana. I czuję, jak to wszystko mnie oczyszcza. Wszystkie te koncepcje giną tak fajnie, tańczę w tym. Wow! Jak to można nagrywać temat i zapomnieć tematu? Zapomnieć, co się chciało nagrać. Bo życie w tu i teraz jest czymś... Nie wiem, czy to jest wytłumaczalne. Dlatego jak używam tylko głosu do nagrywania tych YouTube'ów, to powiem wam, że na zewnątrz wczoraj kupiłem w restauracji ze znajomymi, bo ich spotkałem na parkingu, wiem, że to nie było przypadkowe. Poszliśmy na kawę, wziąłem sobie zieloną herbatę. Było zrobiłem ją w domu. Piję taką japońską maczę w pudrze. Japońską herbatę maczę. Byłem tam z nimi w tej restauracji, a oni Jarek, to coś jest. Nie płacz. Ale to były łzy radości, miłości. To była bycie w ciszy. I wtedy były te ataki takie tych dwóch osób. To
było fajne. Jak poczułem taki, mówię, kurde, jestem w takim fajnym flow, a tu przychodzi coś takiego, co czuję takiego troszeczkę. I co zrobiłem? Odpisałem z miłością, że odpuszczam, że uwalniam, że jestem wdzięczny za doświadczenie, że kocham, że przebaczam. I dalej weszłem w to, a potem ciutkę jeszcze coś się pojawiło, zamknąłem oczy i dołożyłem im tej kobiecie dołożyłem fajne wąsy i biegała z lasem, szukała konia i skakała na jednej nodze i miała takie śmieszne ciuchy. No i zacząłem się z tego śmiać, ale to nie było takie szydercze, to było takie wow. I ten strach zniknął. I mówię, ej, zaraz, gdzie? No chodź do mnie, ej, co się? Bez walki. Potem, dobra, temu drugiej osobie też dołożyłem co innego. To było takie, trochę takiej komedii. Jak wczoraj przyszła do mnie taka, może nie przyszła. Wszedłem w tą przestrzeń tej inspiracji, tego tworzenia. To było coś fajnego. Poczułem, że napiszę książkę. I to było pach, od razu tytuły, wszystko tego. I co myślę, wow, Bartek mówi, ej dobra, zrobię alchemię. Mówi, zrobiłem ją w 3 dni. Potem o Rambo, Sylwestrze Stallone, też przeczytałem jakiś czas temu taki krótki że żył na ulicy i sprzedał psa, bo nie miał co jeść. I co zrobił? I w 3 dni napisał scenariusze do filmu Rocky. To jak to tak działa, to potem już pieniądze nie mają wielkiego znaczenia, bo wszystko jest cudem. Wyobraźcie sobie, że wszystko jest wami. Wszystko. Słuchawki są wami. Etui jest wami. Częścią was. To jak się zdenerwuję, bo jakiś ktoś wejdzie na scenę i nie ma tej tabliczki i mnie zdenerwuje, i rzucę tymi słuchawkami, bo ktoś mnie zdenerwował i wykreowałem złość, to dostanę więcej złości i rzucę tymi słuchawkami. Nie, kochane, was nie rzucę, nie. I rzucę tymi słuchawkami, no to dam temu miłość, czy nie? Dam sobie, rzucając tymi słuchawkami, daję wtedy w tym momencie miłość, czy nie? Jak to jest? Kochany mój. No właśnie. I wtedy w tym momencie uświadamiasz sobie, wow, jak wszystko jest mną. Wszystko jest mną. Powietrze jest życiem. Wdech jest miłością i życiem, a wydech jest śmiercią. Nie mam. Jestem. Nie ma mnie. Wow. Kocham życie i kocham śmierć. Ci znajomi w tej restauracji mówią, a co twoi koledzy, znajomi, że nie mówisz? I do kiedy masz? W czwartek będziesz już mówił? A ja pokazuję obaloną 8, oni, nieskończono, już nigdy. Mówią, a ty, to znajomi nie myślą, że ty masz troszeczkę tutaj, a ja im, fajnie z nimi rozmawiałem, bo pisałem na translatorze po ukraińsku, mam fantastycznych znajomych, Alka z Azerbejdżanu, Elcima i Natalkę. Mogę się podzielić w tym filmie, to jest piękne, kocham ich. Wczoraj czuli tą miłość w tej mojej ciszy. Wow, to przytulanie się. To jest język Boga i teraz widzę to jest piękne. O, jak słowa są my niezrozumiane. Tak samo nawet jak gesty.
Tak jak z tym kijkiem od lewarka, te dwie kobiety, te dwie przyjaciółki jechały w samochodzie i jedna się cieszyła, druga myślałem, że wyjdzie z siebie i zobaczyłem, ej, wow, tu dwie rzeczywistości, pokazałem są sobie dwie rzeczywistości. Kurde, to teraz słowa wypowiadane do kogoś mogą być krzywdą albo mogą podnosić. Wow. To jest to. Te czytanie o traumie, skupianie się o traumie albo skupianie uwagi w kierowaniu uwagi tam, gdzie są niskie wibracje, gdzie są niskie wartości. One też są i też ich kocham, dlatego wczoraj jak pokochałem system, pokochałem to, co mi zrobił, to jakim był moim nauczycielem, potańczyłem z nim. Tak jak powiedziałem we wczorajszym filmie, że film o tej murzynce, która uwolniła się, chciała być wolna i to był film Rebeka, wczoraj znalazłem, że to Harriet. I ja tak samo wracam po was. Przeszedłem przez tą noc duszy, przez te płomienie, przez te cienie. Byłem na tej pustyni. Nie pomagałem sobie wodą ognistą, ani różnymi detergentami. Posiedziałem w tym niewygodnym. Ego umarło. I powiem wam o Movie. Byłem tu Vegas Bones, Fosnavåg. Przyjechałem do Norwegii. Pracowałem w Movie. Wczoraj, jak chciałem to wyrazić, to się kasowało i to było takie fajne. Może dlatego się kasowało, żebym to pięknie teraz powiedział. I jak pracowałem w Movie, to zabijałem 1000 ryb dziennie. Dobijałem je. Takie duże sztuki, gdzie w Polsce, jak widziałem, jak chłopaki łapią ryby, to takie malutkie jak karaśki, albo jak dłoń. Tam było jak moja noga, jak udo. Ja nie mogłem tej ryby podnieść, przewrócić, żeby ją maszyna za ogon złapała. To było mega doświadczenie. Zdawałem sobie pytanie, co ja tam robię? Walczę, żeby przetrwać i zabijałem tam, bo mi kazano. Ale co się stało? Największe odkrycie, jakie miałem, to stało się, że zabijałem, bo mi kazano, ale gdy sam złapałem 2 ryby z łódki i zabiłem je, bo tak jak świat mi pokazał, że się rozwodzi w tym świecie, że się cierpi, że walczy się o pieniądze, tak miałem wzór, taki piękny wzór. Teraz jak te kurtyny opadły i widzisz tych aktorów, którzy odgrywają te role, to już nie jesteś nawet zły. To jest śmieszne. Dlaczego nie robisz tego feedbacku? Dlaczego nie bierzesz tej, ale wam teraz dam popalić, teraz się zemszczę. To jest piękne. Dlatego teraz wychodzę ze służby i ducha. Te znaki, wszystkie te numery pięknie mi się sprzedawały, krzyczały. Pod karetką były ukryte 3 dziewiątki i nawet na sygnałach. Mówię, co ja tak często je widzę? Co tu się dzieje w tak krótkim czasie? Tyle razy. To były hasła. Wróć do serca, wróć do serca. Pokaż, wyraź siebie. Bądź wolny w tym, jak konie. Są chwile spokoju, a potem wzruszą się i galopują. Wow, piękne to jest. To jest ekspresja, to jest moja ekspresja. Wyrażać siebie, prawdziwego, takiego jak tu przyszedłem. I uciekłem znowu z tematem. Ale wracając do tego Movie, no i zabiłem te ryby. Przeprosiłem je, ale nie przebaczyłem sobie za to, że je zabiłem. I umysł mi wracał do tego, że jestem winien, że zabiłem. No mówię, świat pokazuje, że je się mięso, że zabija się, że to normalność, że mamy przeżyć. Jak czcisz życie,
To życie jest życiem, a nie życie karmi się życiem. I wypatroszyłem te ryby. I uwierzcie mi, że te ryby w zlewie zaczęły tańczyć. Po tak długim czasie. Dotknęło mnie to bardzo i wtedy poczułem, co tak naprawdę zrobiłem. To był piękny powrót, tak jak przebaczyłem sobie to i uwolniłem siebie i ich. I dlatego, jak miałem tą ciemną noc duszy w tym apartamencie, wracałem z pracy i mówię, to nie jest rozstanie, to nie jest odejście od partnerki. To nie jest tęsknota, to jest coś, czego nie potrafiłem nazwać. Dlatego Carl Jung mi pomógł, YouTube, w tym, jak być w tych cieniach. Jestem wdzięczny za wszystkie pomoce. Tak jak do Gracjana kiedyś wyskakiwał film na YouTube, ja wchodziłem i on ma tak jakby to był film centralnie dla mnie. Sobie myślę, wow, jak to możliwe? Tam dawałem też dużo wdzięczności. Przez ucho igielne teraz Gracjan ma chyba kanał. To jest piękne. Przestajecie mówić to, jak odrzucacie te wzorce, te nałogi, tych małych władców w głowie, jak to mówi Samadhi. Filmy. To przestajecie mówić, tylko używam głosu do tego filmu, to czujecie, jak bolą mięśnia tutaj. Jak były mocno używane. To jest niekończąca się siłownia, to jest dopiero. Tam jest hardcore, to są najsilniejsze mięśnia. Podobno. Gdzie jest się w zaufaniu, to jest tak, jakby się płynął na takiej fajnej desce, na fali. Nie machasz. Ja wczoraj w wodzie. Wow, to było piękne połączenie się. Bez oceny. Czułem tą chłodną wodę w fiordzie, ale wszedłem, jak morsowałem tu w zimę. Wszedłem w akceptacji. To było połączenie. Byłem nią. Zniknąłem w niej. Potem wyszedłem. Nie wycierałem się żadnym ręcznikiem, położyłem się na kocyk i słyszałem różne języki, różne głosy. Chciałem się wypowiedzieć ten angielski. Jest chyba moim językiem duszy, bo uwielbiam ten język. Mówię, uczyłem się, mam być raz w ciszy. Jak to jest? Ale mogę śpiewać z zamkniętymi oczami po angielsku. Wyrażać. Czy jak teraz mi skacze delikatnie broda. Tylko, że zaczyna się proces, że tak po 2-3 dniach dopiero widać, jak mięśnie zaczynają odpoczywać. Żyły w takim spięciu. Dlatego, że jak jest się w uważności, to cały czas. Teraz mam po prostu tą scenę i to jest takie fajne, bo wchodzi jakiś aktor. O, a jak jest cisza, to jest mowa ciszy. Boskość w sobie. I powiem wam, jak wykreowałem te 2-3 dni ciepło w Norwegii, powiedziałem sobie, siedząc tutaj z przyjaciółką, która rezygnuje z Norwegii, która jest studiuje dietetykę i połączymy ten Nordic White West z tą dietetyką. To jest takie... Jeszcze może nie teraz, ale to już płynie. Nie wiem, co się stanie, czy będę dalej tym pilotem projektu. To może prysnąć. Po prostu zostawię, to będzie trwało już. Nie boję się w tego puścić, stracić. To jest fajne. Po prostu mam miłość na otwartej dłoni, już nie łapię tej wody. Nie mogę złapać powietrza w rękę albo wody. Niczego tu w tej rzeczywistości nie można złapać.
Macie szklankę z wodą, nalejcie ją pełną, wypijecie tą wodę. Rozleje się te światło miłości, wdzięczności do istnienia, do życia. Po prostu akceptujecie, że to może przeminąć. Jak się nie ma nic do stracenia, to jest najpiękniejsza rzecz. I powiem wam jeszcze coś fajnego. To jest, no odnośnie tej Agnieszki. Siedzimy tu na tym tarasie. Ile pięknych tematów. Siedzimy tu na tym tarasie i mówię, w takiej ciszy mówię tak. Jak ja przypominam sobie w Polsce takie fajne dni, gdzie można było siedzieć do późna, tak cieplutko jest i w ogóle. No i właśnie są te dni. Jest tak ciepło. No tydzień później. I mówię, okej. Cyfry mówią mi, żebym uważał na to, co myślę, bo staje się rzeczywistością. Już mam tak dużo świadectw, że aż zabrakłoby filmów. Ale nie chcę tyle mówić. Ale znalazłem sposób na to, żeby w YouTubie mówić, nie mówiąc. Dlatego nagrywam te filmy, żeby może sobie czasem przypomnieć, dopóki jeszcze będę miał telefon, bo będę używał tej elektroniki, bo później chcę wykreuję sobie piękne istoty w tej rzeczywistości. Już nie przyciągnę je. Ja je wykreuję. Tak jak Veru Nightingale mówią, ludzie, którzy osiągają sukcesy w każdej dziedzinie, której chcą, to jak nie mają okoliczności, to je tworzą. No to ja je stworzę jako kreator. Wow, tak jak zaraz mi się podkłada obraz, jak mówię o kreatorze, o Neo. Wchodzi do tego projektanta i ma te telewizory za sobą i mówi albo nikt nie wie o tym, albo wszyscy to trzymacie w tajemnicy. Dlatego płakałem w jednym filmie, bo to się uwalniało ze mnie. Te emocje, ten złość, bunt. Ale taki w akceptacji. Tam nie było jakiejś złej energii. To było coś pięknego. To było coś, co teraz dopiero rozumiem. To jest najfajniejsze, że rozumiemy dopiero, jak się coś traci. I Neo podkreśla, że albo nikt tego nie wie, albo wszyscy trzymają to w tajemnicy. To wszyscy wy jesteście przebudzeni, a ja śpię. Dlatego się budzę w tym. Jeżeli wracam jako Harriet, to nie wracam, bo uwolniłem siebie, to już teraz mam wywalone. Nie, wracam, bo już przetarłem ścieżkę. Ścieżka, którą sam wydeptałem. Nie poszedłem w te znajome tereny. Już w górach się łapałem, że szedłem nie tą ścieżką, bo tam może być niebezpieczeństwo, ale tam była ciekawość. No i wlazłem w tę ciemność i zobaczyłem, że ja mogę potańczyć tu z tobą. Teraz lęk jest wskazówką. Nie jest lękiem samym w sobie, jest czymś pięknym. Jest częścią tej rzeczywistości. Jest to pół yin-yang, tak? Białe i czarne. Biorę i to, przychodzi i to, ale już nie z poziomu ego. Ja mogę wszystko stracić. Mogę oddać wszystko to, co mam. Te 3 samochody, łódkę dużą w Norwegii, wszystkie rzeczy. Za piękną podpowiedź, gdzie jak pojadę, to serce to poczuje, to będzie to miejsce. Może to będzie Norwegia i to jest fajne, że mam 2 samochody, które o włos nie chcą przejść przeglądu. Wierzcie mi, że to jest piękne. Ale wracając do tej Agnieszki, że no i żeśmy tutaj rozmawiali, to wykreowałem tą rzeczywistość, ale jest fantastyczną kobietą. 10 lat w Norwegii, rezygnuje z Norwegii, za tydzień chyba wraca i potem tydzień przyjeżdża z koleżanką, wraca z koleżanką, tydzień chyba spędzają czas, bierze samochód i wraca do Polski, a potem chce jechać do Szwajcarii i tam robić to zdalnie.
I to jest ta wolność, bo taka praca zdalnie, no, może nie praca, tylko pasja. Odrzucasz wszystko i możesz zaczynać od zera. Nie martwisz się, kurde, dobra, ale mam te pieniądze, to bym coś zainwestował, bo mam na start, ale może zacząć od zera, od pierwszego dnia. Ja im więcej się przeprowadzałem, tym zrozumiałem, że te rzeczy nie mają wartości. To, co robię, ma wartość w danej chwili. I wysyłam dużo światła, dużo miłości do tych ludzi, do moich ziemskich dzieci, które kocham. Które umysł mi pokazywał, że nie zasługuje. Gdy chciałem się pojednać z nimi, to dostałem od córki SMS-a, że gdzie byłem 10 lat. Gdy czytałem go, to tak jakbym się obudził. Gdzie byłem 10 lat. Ale jeżeli musiałem wyjść na tą wyprawę, żeby doświadczyć tego, to było to warto. Nie jest łatwo to powiedzieć, ale było warto. Było warto stracić wszystko, żeby nawet te kochane dzieci, ale ten proces, który przeżywałem z nimi, wow, który teraz jak sobie przypominam, to już nie ma tam smutku, tam jest radość, wielka radość. Kąpanie się w basenie za domem, nieskończonym domem, gdzie nikt nie widział w tym wartości. Jak sprzedawałem, zaniżał cenę i zaniżałem cenę. Uwalnianie się od umysłu to jest coś takiego, jakby to była taka byt, twój kumpel najlepszy, który chcesz go puścić, a on cię nie chce puścić i robi wszystko. I to nie jest z nienawiści, ze strachu, że on zostanie sam. I to jest piękne, bo gdy potem widzisz to, twoja kreacja zabiera tej istoty. Ten ogień pali tej... to nie jest w kontekście ognia, czyli czegoś złego, tylko to jest światło, które jesteś w prawdzie i nie ma tematów już. Ci ludzie odchodzą, znajomość, przyjaciele. Dlatego nie wiedziałem, dlaczego odchodzę od takiej fantastycznej kobiety, z którą byłem tu w Norwegii, która pokazywała mi miłość. Mówię, kurde. Ale ja poszedłem dalej w tą ciemność. I to jest niekończąca się droga. Dlatego nie wiem, co się stanie z tym awatarem, jak długo będzie ekspresja przez to ciało. Jak długo będzie boskość wyrażała się przez niego, mówiła i patrzyła i dawała świadectwo. No i powiem wam, że wczoraj w tym wieczorem, jak tak płynąłem w tej dobrej energii, w tym tu i teraz, w tej ciszy, o jednak to jest, kurde, piękne. Po prostu bycie. Normalnie bycie. Widzę motylka teraz, jak stara się latać. Znaczy stara się latać, lata po boisku. I wczoraj jak pomyślałem o tej, jak pokochać system, to przyszło mi fajny tekst na książkę. Tytuł książki, którą napiszę, a jeszcze nie wiem jak. To jest piękne. Uwierzyłem, że jestem marką i modelem z tablicą rejestracyjną. Dobre, nie? Z ciszy wymalowało się piękno odpowiedzi. Zamiast walczyć z systemem, zadałem sobie pytanie, co zrobiłaby miłość? Kochany mój system, mój nauczyciel, który wiernie mi służył. To nałożę coś innego. Jak to był program, to odpalę cleaner, program, który wyczyści ten system, i nałożę system miłości, wdzięczności i jedyności. To dopiero będzie zabawa.
To jest to. To jest piękne. Ja wam powiem, że miałem nagrywać 8-10 minut filmu, a widzę, że jest 40 minut już. Wow. Ale czuję to, jak mi przychodzi w stan relaksu szczęka. Wiecie, jak czytałem gdzieś, że wiecie, jak wyczyścić bagno, zostawiając je w spokoju. Czyli te gęste, te muliste same opada na dno, czysta woda klarowna jest. Dlatego żeby zobaczyć prawdę, trzeba przestać się ruszać, podskakiwać. System boi się i nie potrafi zrozumieć, że daje ci coś, a ty się nie boisz, nie trzęsiesz się. Tylko patrzysz z miłością, jeszcze z taką ciekawością i miłością. To jest piękne. To jest normalnie tak jakby ktoś nałożył taką maskę, albo jakiś tam trzymał taką postać z tektury i wymachiwał. Chcę cię przestraszyć, a ty widzisz, że on nie widzi, że trzyma to za nisko albo za wysoko. To jest przepiękne. To jest przepiękne. Nie bać się stracić wszystkiego. Nie bać się przytulić bólu. Jak to mówił z filmu, które podnoszą do przebudzenia Matrix. Mój ulubiony. Stop. I widzisz wszystkie programy. Już widzę wszystkie programy, kody. Jak w Herosie. Znasz wszystkie kody, ale postanawiasz, masz możliwość wgrania tych kodów, ale mówisz, nie, dobra, okej, teraz z panem Goldem z Rewolwera, gdzie gra Jason Statham, mój ulubiony aktor. Jeden z ulubionych aktorów, mam ich wiele. To tam jest. Przytulasz ból, a Wi mówi, żeby wygrać tę grę, przytul ból, to przytuliłem go. Zobaczcie, co się stanie, ale później to sobie z nim. Widziałem, jak umysł panikuje, ale co się teraz stanie? Co się teraz stanie? Ale mówię, gościu, mamy nowe. Ale ja nie jestem tobą. Widzę cię, słyszę cię. I tak jak w tej windzie, w tym rewolwerze, wali tym pięściami. Mówi, jak to? Nie jestem tobą. Jestem twoim najlepszym przyjacielem. To jest piękne. Ojej, jakie to jest piękne. Żyć z poziomu ciszy. Miałem tutaj takiego Norwega, który mówi, musisz iść do swachy. Mówi, kurde, on mieszka w Brazylii i w Norwegii. Bo on był ochroniarzem Osho i mówi, i pokazywał mi to i tak dalej. On mi pomógł, bo mi dał kilka informacji, że nie ma tu nikogo. Że tylko jest teraz. Że ja jestem jest. I wtedy patrzysz przez ja jestem. Ja jestem przez ciebie patrzy. Jak wykreowało tą rzeczywistość, teraz zmienia. Świat jest cudowny, kochany. Wchodzisz do raju. Ta odwaga w tym nagrywaniu dała wolność, a był tam strach, jak zaczniesz, jak tematy, musisz się przygotować 1000 godzin, wiesz co mówili, jak się nie sprawdzisz, to cię wyśmieją. Tak w jednym filmie mówię, to wychodzę, niech mnie zjedzą. To jest piękne. Myślałem, że muszę stać na sztywno, wiesz, tu kąt prosty, telefon, nie ruszaj się, zamrzyj, zrób tło. Piękne. Kocham mówić ciszą. Kocham mówić językiem Boga. Każdy ma z nas w sobie boskość. Dlatego Jezus w filmie mówił, czyż nie bogami jesteśmy? Pisma Święte mówią, bogami jesteście. No to czemu tej boskości nie używamy? Nie używamy. Używamy, bo mamy wzór ten piękny na zewnątrz. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto zagląda do wnętrza, budzi się. Takie proste. My utknęliśmy w tym. Dlatego mówiłem, że to jest niełatwo to zostawić. Ale co zostawić? No lęk. Że możesz go zostawić. I na przykład teraz będę lekarzem. Stanę się lekarzem. Będę, bo mam taką moc.
tytuł sobie nakleję. Będę lekarzem bez lekarstwa, bez tytułu, bez studii jakichś tam i tak dalej. Już jestem lekarzem, tak jak dzieci. Jestem doktorem i już dzieciak bada misia. To jest piękne. Jestem policjantem, już jestem policjantem. Tutaj nie, w tej rzeczywistości ci mówią, ej, żeby być policjantem, to musisz być niekarany, a ty mówisz, co tu jest fajne grane? Wow, biorę to! Nie. Właśnie mówisz, dobrze, tak jest. Tak jest. Proszę pana, proszę pani, dobra, to ile muszę szkoły, ile siana mi nakładziecie do głowy bezsensownego? Byłem w Polsce, notariuszki takie fajne, byłem z bratem, bo przepisywaliśmy garaż na niego. Patrzę, tak fajnie mieli, tak anielsko, biało. Mówię, o, moje klimaty, chyba też byłem na biało nawet. Mówię, o, czuję się tu jak u siebie w domu, jak w niebie. I tam były dwie kobiety i ta notariuszka zaprosiła nas do tego pomieszczenia. Czułem tam fantastyczną energię, wow. Aż dziwne, ale po prostu, że akceptowałem to. I co się stało? I gdy zrobiłem to, gdy wszedłem tam, to zobaczyłem u niej tylko kilka książek. Mówię, wie pani co, jak ja przeczytam kilka tych książek, to też mogę otworzyć takie biuro notarialne, bo to jest coś fajnego. On mówi, nie, wie pan co, ile ja mam w domu, ile audiobooków, ile uczenia się przez internet, ile szkół, a potem jak mieliśmy te praktyki, to zderzyłem się ze ścianą, bo powiedziano mi, że doświadczyłam, że wszystko to, co się uczyłam z tych książek w szkole, to równa się niczym. Sobie myślę, to po co te wszystkie książki? Po co ta wiedza? A ona mówi, no właśnie, zaczynam od zera, tak jakbym przyszła dopiero do szkoły. Ja sobie myślę, wow, tak to działa, okej. Kochani, nie wiem ile tu czy ja mam tyle pamięci, troszeczkę mam w tym telefonie, ale powiem wam, że już 47 minut prawie. Popłynęło ta energia. Hej! Przyszedłeś też do kamery? Posłuchajcie tego. Miał być film o wolności. I w sumie po części jest. Chyba nawet esencja wolności. Oczywiście z mojego punktu widzenia. Ale powiem wam, że obserwujemy siebie, jak odejmujemy, a nie jak dodajemy. Jak wyłączymy wszystko w domu, zegarki, muzykę, radio. I wtedy staniemy sam na sam. W tu i teraz. Bo umysł żywi się przeszłością, czyli winą, lękiem. I też lękiem o przyszłość, czyli ale masz pieniądze? A co będziemy jeść? Co będziesz jadł? To jest to. Jestem w prawdzie, w zaufaniu, w miłości. I jak ja powołuję coś do życia, to jak nie daję lękowi, tej wadze, ile waży wina, ile waży ból, lęk, niepokój. To jest nie do pomyślenia, ile ludzi dźwiga winę. Brat mój ziemski, jak byłem w Polsce, to właśnie w takiej ostatniej rozmowie naszej, takiej delikatnej konwersacji, gdzie było troszeczkę spinki, widziałem, jak ta częstotliwość faluje tak wchodzi na niskie wibracje, to i było ze strony brata ziemskiego, kocham go. Było takie, wszystkich argumentów takich fajnych używał, takich pięknych że ty zniszczyłeś wszystkie związki, a ja sobie myślałem, jak to? Otworzył piwko sobie i ja mówię do niego, że dla mnie możesz robić to do końca życia. Ja cię kocham i akceptuję takiego, jakim jesteś, możesz się nie zmieniać. I on mówi, bo ja to robię specjalnie, bo wiesz co, zauważyłem i dlatego on mi pomógł ułożyć ostatni element układanki, puzli. Obraz się ułożył w całość, jestem za to mu ogromnie wdzięczny. Kocham go bardziej przez to.
Pokazał mi, że ja to wszystko robię, bo widzę, że to na ciebie działa. Dlatego to robię. Ale myślałem, dlaczego, co na mnie działa? I dopiero jak wróciłem do Norwegii, to odczytałem. To jest piękne. Jak to odczytałem, że wrócę to do Norwegii. W Norwegii to odczytałem, że chodziło mu, że pokazałem sobie samemu przez niego, że jak będę reagował, to wchodzę w to, a tam nie ma co tłumaczyć. Jak mogę wytłumaczyć przeszłość, której nie ma? Jak mogę wytłumaczyć? Jest teraz. A teraz jest miłością. Mogę cieszyć się tobą z tym. Mówić pięknie. O dzisiejszym dniu. O tym, jaka może być z tego ekspresja. Co możemy kreować, tworzyć. Teraz zacząć. Pach. Start. A wracając jeszcze do tego Norwega, który mówił mi, że ten swacha tam musi cię dotknąć, musi ci dać imię. Bo jak nie, no to sam się nie obejrzy, bo będziesz myślał, że znajdziesz takie coś, że wejdziesz na górę i uświadomisz sobie, że to nie jest ta góra. Że jeszcze czeka cię wielki krater do przejścia, że się myliłeś, że to twoje tłuste ego. Ale ja to już znalazłem. To zadaję sobie pytanie, czego jeszcze mam szukać? Co jeszcze jest do znalezienia? Tak jak mój kochany dziadek Roman Nacht mówi, przestańmy już szukać. Już żeśmy znaleźli. I z tym cytatem, z tym pięknym cytatem filmu pana Romana Nachta, mojego brata duchowego. Jeżeli to z wami rezonuje, jeżeli jesteście w tym, jeżeli to czujecie, to z tego pierwszego filmu było mojego, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To robię więcej przestrzeni na to wszystko, dużo miłości, dużo serca w tym dla was. I do bycia w ścieżce Nordic White West. Pozdrawiam was serdecznie, kochani.